Good morning, everybody. Dzień dobry Państwu. I want to extend the warmest possible greetings to President Komorowski and his delegation. Chciałem przede wszystkim przywitać prezydenta Komorowskiego i jego delegację w najserdeczniejszy sposób. Poland is one of our strongest and closest allies in the world and is a leader in Europe. And so it is fitting that my first visitor from Central and Eastern Europe is in fact the Polish president. Polska jest jednym z najmocniejszych i najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych na świecie. Jest liderem również w Europie. Dlatego bardzo właściwą rzeczą jest, że pierwszym gościem z regionu Europy Środkowo-Wschodniej jest właśnie prezydent Polski. Before I mention the substance of our meeting, let me just say something very quickly to the American news crews about something that's on everybody's minds, and that is the current debate about the tax agreement that we've come up with. Zanim przejdę do omówienia naszego spotkania z panem prezydentem, chciałem tutaj dla prasy amerykańskiej powiedzieć dwa słowa na temat tego, co wydarzyło się dzisiaj rano i co w ostatnich dniach miało miejsce, mianowicie na temat cięć podatkowych. We announced this agreement, and over the last couple of days, economists throughout the country have looked at what would be the results of getting this agreement through Congress. And I think it's worth noting that the majority of economists have upwardly revised their forecasts for economic growth and noted that as a consequence of this agreement, we could expect to see more job growth in 2011 and 2012 than they originally anticipated. And I just think it's very important for Congress to examine the agreement, look at the facts, have a thorough debate, but get this done. The American people are watching, and they're expecting action on our parts. I don't think we need to translate that. Now, having said that, I just want to say that I first spoke to President Komorowski in the wake of a tragedy that broke the hearts not only of the Polish people, but caused the entire world to grieve. Chciałem powiedzieć, że pierwszy raz rozmawiałem z prezydentem Komorowskim w następstwie tragedii, która wstrząsnęła światem i napełniła go smutkiem. The loss of President Kaczynski, the First Lady, the entire plane load full of extraordinary Polish leaders caused extraordinary shock. But I have been so impressed with the steady hand and the leadership that President Komorowski has shown as he stepped in to guide the Polish people forward. Ta strata, którą Polska ucierpiała, śmierć prezydenta Kaczyńskiego i pierwszej damy Polski oraz samolotu pełnego wspaniałych polskich liderów, spowodowała niezwykły smutek i szok przede wszystkim. Niemniej bardzo pewną ręką prowadzona postawa i przewodnictwo w odzyskaniu równowagi było podziwiane przez wszystkich. Something that the Polish people and the American people have long shared is not only a love of freedom, but also a deep faith and resilience in the face of hardship. And President Komorowski exhibited all those traits as the leader of Poland during this difficult period. Polski naród i naród amerykański kochają wolność i mają głęboką wiarę w to, że pomimo takich strasznych sytuacji, przed którymi stanęli, Polska pod przewodnictwem pana prezydenta wykazała swoją gotowość i prężność do powrotu i kontynuowania liderstwa w tej części
So given these strong bonds between our two peoples, bonds that I feel very personally, given that I'm from Chicago, which has the largest Polish population outside of Poland, this has been a very productive meeting, and we've discussed a wide range of issues. Biorąc pod uwagę nasze relacje pomiędzy naszymi narodami, a ja w końcu pochodzę z Chicago, gdzie mieszka największa Polonia, największa liczba polskiej ludności poza Polską, jest to tym bardziej ważne, żeby podkreślić relacje, które nas łączą. We started with the issue that is at the heart of our relationship, and that is our status as allies in NATO. And coming out of the Lisbon Summit, we once again reaffirmed the centrality of Article 5 as the central tenet of the NATO alliance. And I reiterated my determination and the American people's determination to always stand by Poland in its defense and its security needs. And that commitment is exemplified by the joint adoption at Lisbon by NATO of a NATO-wide missile defense capacity. It's exemplified by the Air Force detachment that will be placed in Poland as part of our ongoing relationship training process. It is indicated by the SM-3s and the interceptors that are going to be located in Poland as part of our phased adopted approach to missile defense. And most importantly, it's affirmed by the fact that not only are we NATO allies, but strong bilateral allies. And that bond between our two countries is unbreakable. I know that was a mouthful, I'm sorry. Rozpoczynając od zagadnienia dotyczącego naszych wzajemnych relacji, które są centralnym elementem tego spotkania, to co w czasie szczytu lizbońskiego w NATO zostało podkreślone, to znaczy centralna rola 5 artykułu i wynikających z tego zobowiązań natowskich. Ja podkreśliłem determinację narodu amerykańskiego, jak również i moją determinację co do tego, że będziemy za Polską stali i ją wspierali. Przykładem tego jest zarówno przyjęcie natowskiego podejścia obronnego w ramach obrony przeciwrakietowej, jak również stworzenie oddziału lotniczego, który w przyszłości będzie stacjonował w Polsce, jak również rakiet przechwytujących SM-3, które będą stacjonowały w Polsce, oraz tego, że te wszystkie elementy stanowią o niezachwianym i nierozerwalnym sojuszu między Polską i Stanami Zjednoczonymi. We also discussed the tremendous sacrifices that the Polish military are making as part of the ISAF alliance in Afghanistan and reaffirmed what all of us agreed to in Lisbon, that next year will be a year in which transition begins so that we can start giving Afghans more responsibility for their security and over time make sure that our emphasis is more on training rather than direct combat in that nation. Tak jak omówiliśmy to podczas szczytu natowskiego dotyczącego w czasie naszej dyskusji omówiliśmy również rolę Polski,
którą odgrywała w siłach ISAF-u w Afganistanie i podkreśliliśmy, tak jak w Lizbonie, że od przyszłego roku zacznie się okres przejściowy przekazywania Afganistanowi obowiązków dotyczących bezpieczeństwa tego kraju i w następnych latach doprowadzimy do pełnego przekazania tych obowiązków. I also thank the President for the very strong support that the Polish government, as well as the governments throughout Eastern Europe and Central Europe, have shown towards the New START Treaty. As we embark on a debate of that treaty in the United States Senate, I indicated to him how important it was for U.S. senators to hear from those who are Russia's neighbors, that they feel it is very important to make sure that the New START Treaty is ratified so that we can continue the verification process that is so important in reducing risks throughout that region. Chciałem również podziękować polskiemu prezydentowi jak również i rządowi polskiemu za poparcie, jak również i krajom z środkowo-wschodniej Europy za poparcie układu START. Zapoczątkowana debata w Senacie Stanów Zjednoczonych jest ważne w tym kontekście, żeby senatorowie amerykańscy usłyszeli prosto z ust polskiego prezydenta i rosyjskich sąsiadów, jak ważna jest ratyfikacja tego układu, która pozwoli na weryfikację i która następnie pozwoli na negocjacje w odniesieniu do innych pocisków. And finally, because our relationship is not restricted to security, we discussed a range of economic issues as well, including Polish leadership on energy independence issues in Central and Eastern Europe. And we also discussed Poland's leadership as a key democracy and how it can help its neighbors to continue down a path of greater freedom and greater openness and transparency. Jednak kwestie bezpieczeństwa nie były jedynym tematem naszej rozmowy. Rozmawialiśmy również na temat niezależności energetycznej w środkowo-wschodniej Europie. Na temat tego, jak ważne i kluczowe jest to, że aby Polska dalej była liderem dającym przykład, jak prowadzić zmiany demokratyczne w tym regionie świata. This year we mark the 30th anniversary of Solidarity, and all of us around the world remember how inspired we were by the brave Poles who sought their freedom, including a young or younger President Komorowski, who himself was in prison. And we continue to draw inspiration from the tremendous strides that Poland has made. We continue to deeply appreciate the strong friendship between our two countries, and I'm so grateful to President Komorowski for having come here today, because it is one more reaffirmation that our alliance is strong and will continue to be strong for decades to come. W 2010 roku obchodziliśmy 30-lecie Solidarności. Na całym świecie wiemy, jak te narodziny Solidarności zainspirowały ludzi miłujących wolność. Polski prezydent był jednym z przykładów tych inspirujących Polaków, bo sam w końcu był uwięziony w tym okresie. Ta inspiracja w walce i postępy, jakie Polska poczyniła od czasu narodzin Solidarności, są czymś, za co ja jestem bardzo wdzięczny i co jest fundamentem w stosunkach polsko-amerykańskich. Dziękuję i cieszę się, że mogłem gościć pana prezydenta. Panie prezydencie, szanowni państwo,
Chciałbym wyrazić absolutnie wspólny punkt widzenia na to, co wydarzyło się w Lizbonie. Mr. President, ladies and gentlemen, I would like to express the absolute same perspective on what happened in Lisbon. Zarówno jeśli chodzi o akceptację dla ustaleń Sojuszu Północnoatlantyckiego w kwestii przyszłości misji afgańskiej, Well, this goes both for the full acceptance of the arrangements by NATO as to the future of the Afghan operation, jak i przede wszystkim jeśli chodzi o potwierdzenie znaczenia artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, and first and above all, this is about the reaffirmation of the significance of Article 5 Washington Treaty. Zgodziliśmy się, że to, co wydarzyło się w Lizbonie, to jest swoiste odnowienie, swoiste potwierdzenie, że Sojusz utrzymuje swoją zwartość wewnętrzną i sens swojego istnienia właśnie poprzez gotowość do obrony terytoriów krajów członkowskich. And we agreed that what happened in Lisbon was the renewal and the reaffirmation of the internal cohesion of the alliance, and also the sense of the existence of NATO as the alliance which is going to defend the territorial integrity of its member states. To się wiąże również z potwierdzeniem zasad implementacji do praktyki działania NATO, planów ewentualnościowych, ćwiczeń z nimi związanych i budowy infrastruktury. And this is also connected with the reaffirmation of the necessity to implement the language from the contingency plans in the forms of exercises, also NATO infrastructure in the territory of the member states. Fragmentem tego jest także aktywność i obecność Stanów Zjednoczonych w wymiarze militarnym w Europie i w Polsce. And an element of this is also the American activity and presence in the form of the military participation both in Europe and in Poland. Sojusz występuje w nowych rolach, ale nie porzuca swojej starej, dotychczasowej, fundamentalnie ważnej dla jego przyszłości. NATO now plays new roles, but it does not reject its old role, which continues to be fundamental for its future. Pozwoliłem sobie panu prezydentowi to zilustrować w sposób dosyć prosty. I allow myself. Jeśli mamy razem iść na dalekie polowanie, to najpierw musimy mieć gwarancję, że nasz dom, nasze kobiety, nasze dzieci są bezpieczne. And I allowed myself to illustrate this to President Obama in a very illustrative way, a very picturesque way. I simply said that if we are to go hunting very far away from our home, we have to do it being absolutely sure that our house, our women and our children are well guarded. Wtedy się też lepiej poluje. And then you hunt better. Chciałem powiedzieć, że jest też potrzebne chyba szczególne odnowienie i potwierdzenie dobrych relacji polsko-amerykańskich. And I also wanted to say that it is needed to renew and reaffirm good Polish-American relations. Fundamentem tych relacji jest rzeczywiście umiłowanie i amerykańskie, i polskie dla wolności. And the fundament of these relations is both American and Polish love for freedom. Chcielibyśmy bardzo, aby to potwierdzenie było widocznym znakiem, że te relacje pomimo różnych trudnych doświadczeń zacieśniają się, a nie rozluźniają. And we want also to make sure that this reaffirmation is a visible sign that these relations, instead of some difficulties on the way, are getting stronger and not weaker. Po trzecie, chciałbym powiedzieć, że rozmawialiśmy także o tym, co może mieć istotny wpływ na zacieśnienie współpracy i zbudowanie twardej, mocnej tkanki współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Polską, a więc w obszarze gospodarczym. And thirdly, I wanted to say also that we talked about something which is very important for creating very good texture for the cooperation between the United States and Poland. Polska ma swój istotny sukces gospodarczy. Jesteśmy krajem, który utrzymał jedyny w Europie stały wzrost gospodarczy. Poland is economically successful. We are the only country that kept the positive GDP growth in Europe. Chcemy widzieć jak największe zainteresowanie i aktywność firm kapitału amerykańskiego w naszym kraju. We want to see the greatest interest and the activity of the American capital in Poland. Na zasadach zdrowej konkurencji. However, on the principles of healthy competition. Bo jestem głęboko przekonany, że tak jak w życiu, w gospodarce w sposób szczególny, zawsze dobrze robi mocna konkurencja. Because I am absolutely convinced that as in other areas of our life, in economy, it also stands true that good competition is always good. I dodatkowa ważna kwestia to jest polski stosunek do problemów bieżących, ważnych
punktu widzenia przyszłości bezpieczeństwa kontynentu i świata. And the last thing, which is also very important, is the Polish attitude to the current issues, which are very important from the perspective of the security of our world. Polska popiera, akceptuje dążenie do ratyfikacji START. Poland supports and fully accepts the aspiration for the ratification of the New START, Bo uważamy, że to jest inwestycja w lepszą, bezpieczniejszą przyszłość. because we believe that this is the investment in the better and safer future. Także w możliwość realnego kontrolowania istniejącego stanu rzeczy. And this is also the investment in the real control over the current situation. Jak się mieszka koło siebie przez 1000 lat, to nie ma możliwości jednym naciśnięciem spowodować, że wszystko jest zresetowane. If you live just next door with somebody for 1000 years, it is not possible to reset all the past relations using just one push of the reset button. My 1000 lat niełatwej historii stosunków wzajemnych z Rosją nie jesteśmy w stanie zresetować jednym naciśnięciem guzika. We are not able to fully reset and delete 1000 years of uneasy history with Russians. Ale nie chcemy przeszkadzać, chcemy pomagać But we w do not procesie want to be an obstacle. resetowania relacji świat zachodni-Rosji. We want to be a help in the process of resetting the relations between the Western world with Russia. My chcemy inwestować w relacje z Rosją. We want to invest in relations with Russia. Przedwczoraj był w Polsce prezydent Miedwiediew. 2 days ago in Poland we had a visit of President of the Russian Federation, Medvedev. Z głębokim przekonaniem, ze szczerym sercem, ze szczerą wolą inwestujemy w dobre relacje z Rosją. And it is our very open will, our greatest conviction and open heart with which we want to invest in better relations with Russia. Ale akcentujemy to, że trzeba na zasadzie znanej w rosyjskim przysłowiu dawiraj i prawiraj wierzyć, ale sprawdzać. But we also are absolutely sure of this old Russian proverb. You have to have the confidence, but you also have to verify. Bo wtedy my też być może na końcu naciśniemy reset. Because then, perhaps at the end of the process, we will also push the reset button. Po tych 1000 lat sąsiedztwa. After 1000 years of our history. Bardzo byśmy tego chcieli. And this is what we would like to have very much. Thank you so much. Dziękuję. So we've got time for 2 questions. I think on the American side, I'm going to call on Bill Plank. Mr. President, now that you've negotiated with the Republicans, are you willing to negotiate with the Democrats who think that you betrayed them on the tax package? And when you talk to the Republicans, did they give you any assurances that they would take up START and don't ask in the late run? Well, first of all, Bill, I think it is inaccurate to characterize Democrats writ large as feeling quote-unquote betrayed. I think Democrats are looking at this bill, and you've already had a whole bunch of them who've said this makes sense. And I think the more they look at it, the more of them are going to say this makes sense. As I indicated, you've just had economists over the last 24, 48 hours examine this and say this is going to boost the economy, it is going to grow the economy, it is going to increase the likelihood that we can drive down the unemployment rate. And it's going to make sure that 2 million people who stand to lose unemployment insurance at the end of this month get it. That folks who count on college tax credits or child tax credits or the earned income tax credit, that they're getting relief. And that tens of millions of Americans are not going to see their paychecks shrink come January 1st. So this is the right thing to do. I expect everybody to examine it carefully. When they do, I think they're going to feel confident that, in fact, this is the right course, while understanding that for the next 2 years, we're going to have a big debate about taxes, and we're going to have a big debate about the budget, and we're going to have a big debate about deficits. And Republicans are going to have to explain to the American people over the next 2 years how making those tax cuts for the high end permanent squares with their stated desires to start reducing deficits and debt. I don't think that formula works, but they'll have the opportunity to make the case. I'll have the opportunity to make the case that we've got to have tax reform, that we've got to simplify the system, that we do have to cut spending where it makes sense. But we're also going to have to make sure that we've got a tax code that is fair and that looks after the interests of middle-class Americans and continues to grow the economy. With respect to START, I feel confident that
When you've got previous secretaries of state, defense, basically the entire national security apparatus of previous Democratic and Republican administrations, our closest allies who are most impacted by relations with Russia, and as President Komorowski indicated, have 1,000 years of uneasy relations with Russia, saying that the New START treaty is important, that we are going to be able to get it through the Senate. That's not linked to taxes. That's something that on its own merits is supposed to get done, needs to get done. And I have discussed it with Senate Republican leader McConnell. I am confident that we are going to be able to get the START treaty on the floor, debated, and completed before we break for the holidays. Okay. Mr. President, do you have a... This is a question for both presidents. Have you at all discussed the inclusion of Poland into the visa waiver program? And if so, Mr. President, what has your administration done in order to include Poland into this program? Czy rozmawiali panowie o włączeniu Polski do programu? I will, why don't I answer that just very quickly. First of all, I want all Poles and Polish Americans to know that President Komorowski raised this issue very robustly with me. I am well aware that this is a source of irritation between two great friends and allies, and we should resolve it. The challenge I have right now is that there is a congressional law that prevents my administration from taking unilateral executive action. So we're going to have to work with Congress to make some modifications potentially on the law. In the meantime, what I indicated to President Komorowski is that I am going to make this a priority, and I want to solve this issue before very long. My expectation is that this problem will be solved during my presidency. So it has not been your priority in the past 2 years? I'm sorry. What I said is that it has been a priority and we've been continuing to work on it, but it hasn't gotten solved yet. Miło mi, że pan prezydent Obama potwierdził, że rozmowa na ten temat była. Well, it's nice for me to hear that President Obama reaffirmed that we have talked about it. Ja przyjmuję z dobrą wiarą te deklaracje. I take these declarations with good faith. Czuję się w obowiązku powiedzieć, że polska opinia publiczna kompletnie nie rozumie, dlaczego całe otoczenie Polski może korzystać z ruchu bezwizowego, a Polska nie. I feel simply committed to say that Polish public opinion completely does not understand why all the neighbors of Poland, the neighborhood of Poland, can use the visa waiver program and we can't. Polacy sobie radzą, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Możemy jeździć, pracować w całej Europie. Well, Poles somehow cope because we are a member of the European Union and we can travel and we can work in all the member states of the European Union. Więc powiem, że wydaje mi się, że byłoby logiczne, żeby można było także do Stanów Zjednoczonych. So I just want to say that I guess that it would be quite logical for us to be able also to travel without visas to the United States. Strona polska powiedziała w tej sprawie wszystko. Well, from the perspective of Poland, we have said everything about it. Jestem przekonany, że sprawa będzie analizowana, oceniana, także z punktu widzenia relacji obywatelskich, polsko-amerykańskich przez stronę amerykańską. And I also am completely sure that this issue will be reconsidered and revisited by the American party also from the perspective of the relations between the citizens of Poland and the United States. Well, Mr. President, thank you so much for the wonderful visit. And I just want to make, as the press leaves, you might want to note that I got this beautiful Christmas tree ornament from the President, and it's already on my tree. We hung it up, and it's the prettiest one on the tree, so you may want to take a look. A ja chciałem powiedzieć, że jestem przekonany, że takie bombki robią też liczni sąsiedzi pana prezydenta z Chicago. I also want to say that I'm absolutely convinced that your numerous neighbors from Chicago make exactly the same decorations. A ja wizerunek Białego Domu
też powieszę na choince w Warszawie. And I also have a decoration from the White House as the Christmas tree decoration, and I'm going to put it on my Christmas tree in Warsaw. Merry Christmas. Thank you. So,